Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Trwa warsztat recenzyjny ME262, ale w międzyczasie, kiedy wszystko tutaj wysycha, ja nabieram mocy, bo trochę zmęczony jestem, powiem Wam. Chciałbym Wam zaprezentować najnowszy model pojazdu w skali 1,72 od polskiej firmy IBG. Będzie to oczywiście Bedford MW w niemieckiej służbie, czyli przebudowany na potrzeby niemieckiej armii, zdobyczny Bedford MW brytyjski, najprawdopodobniej z terenów Francji. Ja jeszcze tego modelu tak naprawdę nie oglądałem. Mam zamiar razem z Wami go obejrzeć, no i podsumować na końcu, co sądzę o tym modelu. Jest on oczywiście w sprzedaży. Tutaj macie linki do sklepu, jak i również moich mediów społecznościowych. Zapraszam. No i oczywiście gorąca prośba do tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się. Nie bójcie się, to nie boli, nie gryzie. I zapraszam Was do... Raz, dwa, trzy. A teraz wskakujemy do pudła. Tak prezentuje się opakowanie, no i artbox. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o sam artbox, to może Generation X, do której należę, wychowało się na opakowaniach Matchboxa, czy też na przykład Airfixa i tam po prostu patrząc na to pudełko już chcieliśmy mieć model. Tutaj no tak trochę... No nijak, tak naprawdę. Jest to Bedford MW, o czym już wspominałem wcześniej, w niemieckiej służbie, czyli widzimy Bedforda przebudowanego przez Niemców na swoje potrzeby, tak jak wspominałem. Ilustracja pan Wróbel z zeszłego roku, wykonana jest ona i teraz tak, model ukazał się pod numerem 72165, oczywiście przez polską firmę IBG. Co my tu mamy? Z boku mamy tak naprawdę jedno chyba malowanie tu jest zaprezentowane w Panzergreju. A co dalej? A tutaj z drugiej strony mamy informacje o innych modelach, które są dostępne od IBG. Czyli mamy moim zdaniem najciekawszy model Bedforda, czyli ten General Service Open Cup Aeroscreen. Mamy tutaj również ciekawy model właśnie Lanci 3RO. No i oczywiście przebudowany tutaj mamy Scamella przejętego przez Niemców, przebudowanego do wersji technicznej. To tyle, jeżeli chodzi o samo pudełko. Otwieramy i cóż my tu mamy? O, Holender. Dobra, instrukcja. Pyk. Raz, dwa, trzy, 3,5 woreczka z elementami plastikowymi. A co tu się stało, że tak jakoś bidnie? Malutka jest ta instrukcja. No to co? Jak to ja mam w zwyczaju? Zacznę od omawiania instrukcji. No i powiem Wam, trochę zdziwiony jestem. Instrukcja jest 2 razy mniejsza. Tutaj akurat z racji tego, że sklejam tego Messerschmitta, to jest format Army. No, na kredowym, świecącym papierze. Co jeszcze ciekawego jest? Mamy informację o samochodzie, ogólna taka informacja. Podziękowania dla Michała Skawińskiego. I teraz uwaga, nie ma po polsku. Opis w języku polskim jest dostępny na stronie ibg.com łamane na numer katalogowy HTML. Słabo trochę to wygląda, bo jeżeli już się podaje w ten sposób, to tutaj powinien być dodany QR kod, bo ja już bym sobie to wziął, ściągnął QR kod po prostu i przeczytał to na telefonie, a nie wklepywał w przeglądarkę na stacjonarnym komputerze. Obawiam się, że więcej osób przeczytałoby po QR-kodzie, aniżeli po wbijaniu w przeglądarce. Dobra, mamy tak, to. Co tu ciekawego dalej mamy? Ciekawego mamy dalej, no standard mamy, wykaz ramek, jakich ramek i w jakiej ilości będziemy mieli. Następnie tabela z sugerowanymi, czy też rekomendowanymi farbami. I mamy farby Hataki, Vallejo, Mr. Hobby, AK Interactive. Powiem Wam tak, brakuje mi ammo i brakuje mi Tamiya. Tamiya, mimo to, że farby Tamiya to mają paletę bardzo ubogą,
ale jest to jednak Tamiya i sporo osób jednak korzysta z tych farb, chociaż widzę, że powoli wymieniają to na już inne, ze względu na to, że przechodzą na aerograf. A Tamiya, owszem, bardzo dobrze się da malować Tamiyą i farbami Tamiya za pomocą aerografu, no ale widać, wiele osób woli jednak wyciskać te farby, aniżeli przelewać je, czy tam za pomocą pipety pobierać, mieszać i tak dalej. No, słoiczki nie są najlepszym rozwiązaniem, ale Tamiya tak ma i koniec. No i tutaj powiem wam, ten mniejszy format, czy to jest w miarę czytelne? No niby tak. Zaczynamy od kół, silnika, ramy, wklejamy, montujemy, po prostu bawimy się w montaż podwozia. No i kolejne etapy, ale powiem wam, że już muszę się trochę nieźle napatrzeć. No myślę, że tutaj jedna strona więcej by była, to by było super. Można by było troszeczkę powiększyć wtedy rysunki i położyć jedna kartka, w ten sposób powiem. No i tu już mamy finał. No i mamy, proszę bardzo, pierwsze malowanie, jednostka jakaś Waffen SS, czyli elektrycy w akcji wschodni front, 41 rok. I drugie malowanie to z pudełka, czyli też elektrycy w akcji, druga Panzer Division SS front wschodni. Przechodzimy do ramek. No i według kolejności z pudełka torebeczka, gdzie mamy element blaszkę z elementami fototrawionymi i to jest, powiem wam, wiecie co, to jest do tego modelu, z tego co ja widzę, blaszka dedykowana właśnie 72-165. A tu mamy, proszę bardzo, tablice rejestracyjne, jak i również połamany krzyżyk. Tak prezentuje się. Teraz kolejna ramka. Ramka, a standardowa ramka, z tego co sobie przypominam, jest to ramka po prostu z oszkleniem do wszystkich chyba wersji Bedforda. Ramka Q. Tutaj jak ktoś będzie zastanawiał się, co te szyby takie są krzywe, nie jest to błąd, są to po prostu szyby, które są w prezencie zaszyte. To nie są szklane, tylko specjalnego tworzywa przezroczystego, po prostu taka folia obszyta prezentem do części wersji samochodów Bedforda MW, które z reguły miały właśnie wtedy zdejmowany dach. Bardzo fajna ramka, bardzo ładnie wykonany detal. Ramka A. Tą ramkę znamy z poprzednich dwóch unboxingów Bedfordów, jakie ukazały się od IBG. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że ta ramka, jeżeli chodzi o podwozie, rama jest ta sama. Detal jest naprawdę bardzo ładnie wykonany. Nie można się do niczego tutaj przyczepić. Tutaj prośba z mojej strony do osób, które sklejały już model Bedforda. Jakie są wasze oceny? Ponieważ ja dopiero będę się tutaj sklejał ten model i swoje uwagi dopiero będę mógł powiedzieć. Detal naprawdę wyśmienity. Jeżeli chodzi o mocowanie tych elementów do ramek, niestety są trochę grube. I tu trzeba uważać przy wycinaniu, dalej wycinać, ponieważ to, co wspominałem wam przy unboxingu Ursusa A, może dojść do uszkodzenia elementu. Więc lepiej później delikatnie sobie dociąć pozostałość ramki, aniżeli uszkodzić element. Ramka A. I kolejne ramki, które widzieliście. Ramka C w dwóch osobach występuje. Zawiera kanistry, opony, felgi, jak i również foteliki oraz uchwyt do kanistrów. Tutaj chociażby macie właśnie ten uchwyt.
No i tutaj kanister składa się z 2 części. Pomiędzy te 2 części oczywiście wkładamy blaszkę fototrawioną, którą Wam prezentowałem przed chwilą. Bardzo fajnie zrobione są koła, felgi, znaczy to są felgoopony, bo tu mamy część opony na tej feldze z napisem producenta. I tu mamy mój ulubiony fotelik. I takich ramek mamy 2 sztuki. Kolejną ramką z tych mniejszych jest ramka E i tu jest koło zapasowe oraz elementy dodatkowe, które tutaj trzeba sprawdzić, czy aby na pewno zastosujemy je w tej wersji modelu. Kolejna ramka, ramka H. No i tutaj mamy kolejne koło, raczej fragment, znaczy część felgi, jak i również opony. No i tutaj mamy częściowo też osłonę silnika zaprezentowaną. No i oczywiście blaszki fototrawione w te miejsca wklejamy. Nie ma już takiej pseudo kratki, siatki plastikowej, tylko mamy już bardzo porządnie wykonany model. I tak samo tutaj dość, no tu są troszeczkę mniejsze te mocowania, na przykład do błotników. I ostatnia ramka z tej torebki, jest to ramka B. I mamy elementy silnika, rurę wydechową, część już resorów, wahacze. Też ramka ogólna do wszystkich modeli. I 3 ostatnie ramki z elementami z plastiku szarego. Obie SS w sumie. Jak tutaj zapewne mamy elementy do właśnie tego Bedforda przebudowanego dla niemieckiego wojska. Tutaj akurat dywizja SS. I tutaj to jest zestaw tylko i wyłącznie właśnie nowych ramek do tego modelu. No i sobie po kolei tutaj obejrzymy. Bardzo fajnie wykonane jest dodatkowe to wyposażenie wojska w postaci Mauserów. Sporo drobnych elementów. Tutaj mamy już notka z mocowaniem. Bardzo proszę, centralnie teraz Wam go pokazuję. Kolejne elementy. Bardzo fajnie, powiem Wam, jest zrobiona plandeka. Zwinięta na tył samochodu. Błotniki są też bardzo ładnie zrobione. No zachęca, powiem Wam, ten model. No mimo to, że nie jestem jakimś wielkim fanem przejętych pojazdów, no to jest taka naprawdę no, praktycznie konstrukcja niemiecka, tak? Nie można powiedzieć, że to jest spora przebudowa. I kolejna ramka. I to jest najprawdopodobniej, wiecie co? To jest chyba zamaskowana przednia szyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, takie skojarzenie pierwsze naszło mi. Mamy fajnie, że drzwi można otworzyć. Tak prezentuje się karoseria. No sporo tego sklejania tej karoserii, nie za bardzo lubię takich elementów. A tak prezentuje się pod spodem. Tu mamy wewnętrzne elementy. Część, jeżeli ich nie zamaskuję, tu by trzeba, jeżeli nie są widoczne, no to wiadomo, że trzeba będzie te ślady po wypychaczach po prostu zaszpachlować. Na przykład to, co ostatnio Wam mówiłem właśnie za pomocą kleju Black Pearl. I na przykład, żeby szybciej nam zasechł, użyć do tego aktywatora. Ten klej bardzo dobrze się też szlifuje. Jeden z kolegów mówił, że nie powiedziałem o szlifowaniu, zarzekał się, że oglądał, a ja powiedziałem o tym, ale jeszcze raz się powtórzę. Niestety wyposażenie takie te techniczne typu kilof, łopata, następnie cęgi mamy na stałe. No i chyba będziemy musieli, to są uchwyty i myślę, tak, to są uchwyty. Tak na pudełko jeszcze zerknąłem i tutaj warto to wymienić na drut, na uchwyty wykonane z drutu. Chociaż ta dość gruba jest, ale po prostu ściąć, delikatnie zaszlifować, ale to nie będzie takie łatwe, powiem Wam. Trzeba uważać na
te nity do błotników. O, szkoda, że to nie jest oddzielnie zrobione. I ostatnia ramka, chyba nie pokazywałem jej. Nie mam zielonego pojęcia, co to są za elementy i jest na pewno jakiś wydech do góry, ale pozostałe elementy nie ma sensu, żebym się tutaj domyślał. To jest ramka N. Myślałem, że Z. NK. Zapraszam do podsumowania. Powiem Wam, że dla, myślę, modelarzy lubiących pojazdy niemieckie z okresu II wojny światowej będzie to bardzo ciekawa pozycja. Ja nie wiem. Ciekawy model, kusi mnie, ale to chyba najpierw to, co posiadam, może to najpierw dokończę, a dopiero później wezmę się za niemiecką wersję Bedforda MW. Na pewno model jest ciekawy. Tutaj nie można mieć, tak się przyglądam, jeszcze te ramki sobie leżą. Zdziwiłem się trochę instrukcją i kolejny raz brakiem polskiego tekstu, jeżeli chodzi o opis kupowanego modelu na instrukcji. Mamy za to link. Tutaj proponowałbym jednak IBG, żeby obok tych linków, jeżeli dalej będzie stosowała taką metodę, to niech zakłada QR kod, tak jak to robi na przykład Arma Hobby do pobrania pliku 3D. Niezły model, powiem Wam, fajny, tylko że no mówię, to nie moja bajka. Jest on oczywiście dostępny cały czas w moim sklepie. Ciekaw jestem, jak Wy zareagujecie właśnie na ten model. Co o tym sądzicie w ogóle, o właśnie takich modelach, bo powiem Wam tak, ja wolałbym dostać model Bedforda, ale troszeczkę w innej wersji, na przykład z wersji pustynnej, z Boforsem na przykład, ewentualnie z Bredą? Nie wiem, inaczej. Jezus Maria, jak się ten włoski karabin nazywa. Tak, bo były właśnie też montowane włoskie karabiny maszynowe na pustyni i używane były przez jednostki, no można powiedzieć SAS. Czekam na tamte modele. No i czekam na Wasze komentarze. Są one oczywiście pod filmem do Waszej dyspozycji. I tu się jeszcze powtórzę. Zapraszam oczywiście do sklepu, jak i również media społecznościowe oraz zapraszam do 2 i 3. Trzymajcie się. Cześć, pozdrawiam Was.